Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Rozmowy pod oknem. Ze mną ponownie wybitny gość, tym razem Rafał Majka, którego chyba nie muszę wszystkim przedstawiać. Witam Cię, Rafał, bardzo serdecznie. Cześć Manito, pozdrawiam wszystkich. W związku z tym, że jakby skupiamy się tutaj w naszym programie na drodze do sukcesu, na tych wszystkich rzeczach, które musiały się po drodze wydarzyć, żeby Rafał teraz mógł być czołówką światowego kolarstwa, więc wystartujemy znowu sobie od tych najmłodszych lat. Jesteśmy w Zegartowicach, małej miejscowości, która została słynna dzięki właśnie Rafałowi i jego wyczynom sportowym. Powiedz, Rafał, jak to się stało, że w ogóle trafiłeś na rower i w którym momencie swojego życia trafiłeś na rower? Słuchaj, zaczęło się to, bo ja pamiętam, w szkole w podstawówce przyjechał trener Klęk, którego Ty też dobrze znasz. Tak się. No i zaczęło się tak, pamiętam, pani dyrektor Łapa przywiozła, z trenerem przyjechała, a Konrad Łapa też jeździł na rowerze, były kolarz. Też go możesz pamiętać. Znasz tak. Go. Dokładnie. Bo mama Konrada, z tego co pamiętam... Była dyrektorką tak. W szkole u nas w podstawówce, także tak się zaczęło. Dali mi rower. Przyjechałem na rowerze, jakby to powiedzieć, na rowerze Góralu, czyli MTB. Trener przywiózł parę rowerów szosowych, ale na mnie nie było, byłem za mały, nie? No to jechałem na tym Góralu, zrobili nam czasówkę, ja do tej pory to pamiętam, zrobili nam taką piątkę czasówkę, jak to trener zawsze robił piątkę. Dobra, no to wszyscy dostali te rowery, a ja na tym Góralu, nie? No i wiesz, tam czas wykręciłem lepszy prawie od wszystkich, a nie na szosówkach, nie? No i ja mówię, co ten mały? Ja mówię, nie, ja w piłkę gram, nie? No i tak się, wiesz, powoli zaczęło, że wkręcili mnie w to, jakiś rower mi tam zmontowali, ale widzieli potencjał, ale byłem za mały, a wiesz, jak ten wypatrywał tylko takich dużych ludzi. Dlatego zgret. Ale no, powiem Ci, taka fajne takie zaczęcie tego, że 12 lat miałem i z takiej małej miejscowości można tyle chłopaków było, a powiem Ci, były większe talenty niż ja, nie? Także było nas 30 i sam zostałem, sam wiesz, jak to jest w tym kolarstwie, nie jest łatwo, no tak, ale selekcja jest, nie? Naturalna. Czyli od zawsze jakby miałeś zacięcie do sportu, jakby predyspozycje fizjologiczne od dzieciaka były, bo tak naprawdę no można powiedzieć, że praktycznie bez treningu wsiadłeś na rower i okazałeś się już być najlepszy z tej na razie małej grupy, ale jednak najlepszy. Tak, z tej małej grupy, ale sam wiesz, jak jest w kolarstwie, no wytrwałość, ale ja grałem w piłkę, w ping-ponga grałem, wszystko co szło, wszystkim mi prawie dobrze wychodziło. Nie żeby się chwalić, ale wiesz, taki człowiek był... Pływanie mi nie wychodziło, Ale no i tak jak wiesz, samo zdrowie, nawet jak jechałem na piłkę grać, no musiałem w jedną stronę 7 km przejechać, wrócić 7 i na tym rowerze, a później przyszedł taki okres, że pamiętam, że jak zaczynałem na tym rowerze jeździć, to tak się wszyscy wykruszali, nie? A ja mówię, co ja będę robił? Kurczę, młody gówniarz 12-4, jeszcze mnie tak nie ciągło, ale jak już przeszłem do wieku juniora, ja pamiętam, że już jak zaczęło się wygrywać tych wyścigów, już taka rywalizacja międzynarodowa, mówię, kurczę, ja muszę robić coś w życiu, no to będę jeździł na rowerze, nie? Zaraz do tego dojdziemy, czyli od samego początku jakby trener Zbigniew Klęk obdarzył Cię dużym zaufaniem, bo nie każdy, wiesz, że nie każdy dostaje nowy rower, nie każdy dostaje rower z klubu. Ja też dostałem, pamiętam, taką aluminiową Wirię, ale jednak większość zawodników, którzy przychodzą, muszą raczej liczyć na swoich rodziców, a tylko ci, którzy wpadną trenerowi Zbigniewowi naprawdę w oko... Ta gwiazdka. Tak, są wyróżnieni. No dobra, przychodzisz do Krakusa w wieku młodzika, Żaka? 12 lat. No to Żak, ostatni rok i młodzik. No ale to wiesz, zabawa taka, nie? Jasne. Dajmy, że od młodzika, tak. Dobra, zaczyna się ścigać w Krakusie. Kiedy to było? Rzeczywiście te czasy juniorskie? Kiedy jakby pomyślałeś sobie, że może rzeczywiście kolarstwo może stać się moją pracą, może stać się moją przyszłością? Znaczy, no to już wiesz, jak już zaczęło Cię to tak naprawdę jarać, jak zacząłeś wygrywać te wyścigi. Mówisz, no jesteś
jesteś tam, wygrywasz w juniorach paręnaście wyścigów, no fajnie. No, i Od juniora zacząłeś wygrywać, czy już w juniorze już junior młodszy były tam mistrzostwa Polski, wiesz, tam górskie, bardziej te górskie takie były kurcze, no tam chyba drugi byłem czy trzeci na mistrzostwach górskich Polski, a później to wiesz, zaczęło widać, że już się trochę z chłopa ze mnie zrobiło, to zacząłem coś jeździć, nie? No i tak naprawdę od juniora zaczęło mi się to podobać, bo wcześniej to tak było 50-50, piłka i rower, nie? Nie było zawsze, że rower, także no. Bo trafiłeś też do szkoły mistrzostwa sportowego stricte kolarskiej w Świdnicy. W Świdnicy, dokładnie. To Powiedz nam jakieś historie, nie, które najbardziej pamiętasz. Powiem Ci szczerze, trafiłem na dobrą szkołę, bo dużo do niej nie musiałem chodzić. ale dużo mi ta szkoła dała na tyle, że kurczę, mogłem trenować, mogłem się uczyć i wiadomo, że człowiek też musiał dużo trenować, bo już jak dorosłość się przechodzi, no to już trzeba trochę jeździć, żeby na międzynarodowych wyścigach jeździć. Ale dużo mi to dało, że właśnie mogłem być też poza szkołą, na różnych zgrupowaniach i to nie przeszkadzało w tym, żebym kontynuował dalej naukę, bo myślę, jakbym chodził do innej szkoły, to sam wiesz, chodziłeś, ciężko było, nie jest łatwo chodzić do innej szkoły i kurczę, jeździć po zgrupowaniach, jeździć na te wyścigi wszystkie, no to mi dużo dało. To jest duży atut szkoły, że jednak, a miałem iść na mechanika. A nie miałem w ogóle nie miałem pojęcia o tym, także... Ale trafiłem dobrze, no i kurczę, no i później jest dalej przechodzimy, czyli po juniorze sam pamiętasz, jak trener do ciebie przyszedł i mówi: Maniek, mam gościa, który jest dobry i potrzebujemy załatwić ekipę. Sam pamiętasz o tym, któremu warto pomóc. To. Dokładnie, no i tak kurczę, jak zacząłem przejść do Włoch, pamiętasz, jak przyjechaliśmy pierwszy, jeszcze miałeś A6. Pamiętasz A6? Ja teraz mam RS6, także spodobało mi się i wiesz, i musiałem ją kupić po iluś latach, ale musiałem się dorobić dopiero do niej, także... Toskania, pięknie. Graniano to? Tak, Graniano, no pamiętasz jak przyjechaliśmy tam, taki mały, ja po włosku nic nie gadałem, czy coś tam do nich gadasz, a ja mówię, kurczę, ja pierdzielę, ja za 2 miesiące z domu pojadę stąd, bo ja nie wytrzymam, nie? No pamiętam, właśnie to jest jakby też z etapów, w które ja przechodziłem. Nawet można powiedzieć, że jakby przecierałem te szlaki. Później ty byłeś u już świętej pamięci Elco Fredianiego. Po tobie był też Paweł Poliański. Tracz. Krzysiek, no. Powiedz mi właśnie, jak wspominasz tą pierwszą styczność z tym kolarstwem w wydaniu włoskim, czyli dilettanti? Ciężko. Przyjechałem, była przepaść. Pamiętam, że kurczę, mówię, ja po pierwszym wyścigu jeździły takie drużyny jak Finauto, to ja mówię, a gdzie ja jestem w ogóle, nie? Shinto. No, pamiętam to wszystko, te chłopaki po 26 lat, przecież ja młody gówniarz. No tak, bo wtedy to jeszcze oprócz jakby... Elita była jeszcze. Under 25 było do 25 czy 6 lat. Tak, 26 jeździć. Dużo wyścigów jednak było razem. Tak. Ja pamiętam, że jak wystartowałem na pierwszym, to był pierwszy wyścig, to był Firenze Empoli, pamiętam. Że jak wystartowałem, jak mnie zmucili, to nie wiedziałem, gdzie jestem, nie? Mówię, przecież ja tak będę się ścigać, to ja pojadę do domu, nie? I kurczę, pamiętam to i tak jakoś te pierwsze 2 miesiące miałem ciężkie. Pamiętasz, jak nieraz dzwoniłem, mówię, kurde, no ja się zapakuję do domu, jeszcze ten język. Zacząłem się uczyć, słowniczek brać, zaczęło mi to pomagać wszystko. Ale pamiętam, że już w pierwszym roku wygrałem nacjonalny wyścig. I kurczę, zaczęło mnie to tak już, mówię, rywalizuję, jest fajnie, jestem z przodu, ale było ciężko poza domem, bo to wiesz, siedzisz prawie do października, te 10 miesięcy, ale tam już dostałem taki sygnał, że jak już tu przysiedzę 3 lata, ja muszę zostać zawodowym kolarzem. Nie ma bata, bo co ja będę robił, jak ja wrócę do domu? Nie wiem, na ciężarówce będę jeździł? No nie wiem, to już był taki sygnał, że rower musi być i tak drugi, trzeci rok, ciężki był, bo wiadomo, rywalizować z nimi. I to były takie ciężkie, powiem szczerze, w mojej karierze to był najcięższy okres w całej mojej karierze. Siedzieć te 3 lata, tak wiesz, bo to było jednak 10 miesięcy poza domem w roku, nie? No pojechałeś listopad, sam wiesz o tym, nie? Tak. Siedzisz poza domem gdzieś tam w Hiszpanii czy gdzieś, no i kurczę, no nikogo nie masz, no musisz... Ale co jest dobre, że się nauczyłeś języków, nie? No ty jeszcze więcej gadasz ode mnie, ale no...
Ale no, to było najcięższe w mojej karierze, że jednak poza domem, wiesz, już miałem dziewczynę, teraz moją żonę Magdę, także że ona tyle wytrzymała ze mną, to nie wiem, nie? Bez ciebie. Beze mnie, no to wiesz, teraz to trochę więcej siedzę niż za Orlika, także... Ale to był najcięższy okres, ale dużo ludzi mi pomogło i tak jak i ty mi pomogłeś, bo pierwszy ty wyszłeś na ten szlak międzynarodowy i dałeś radę pomagać chłopakom, tak jak ja teraz im staram się pomagać i to jest takim dużym plusem. Dużo klubów tego nie ma i dalej w Krakusie jest ten plus, że możemy chłopakom dalej pomagać, przechodzić dalej, no bo powiem szczerze, że bez tego to co, gdzie byś jeździł? Nie wiem, w jakiejś polskiej ekipie, poszedłem do jakiejś polskiej ekipy i skończyło się po 2 latach, że musiałbym skończyć jazdę na rowerze. Tak, szczególnie kiedy jesteś rzeczywiście tak jak ty, kolarzem, który jest bardziej dyscyplinowany pod ciężkie wyścigi, pod góry. Tutaj co, wystartujesz Mazowsze, jakieś kryteria? No nie, to już na pewno by się skończyła przygoda z rowerem, także... A trafiłem też na dobrych ludzi, sam wiesz, że Elco Frediani, świętej pamięci, człowiek, który mówił mi zawsze tak, nieważne ile wyścigów wygrasz w Orlikach, ty masz zasuwać w zawodowcach. I powiem szczerze, że ja szybciej jeździłem w zawodowcach niż w Orlikach. Zawsze wiedziałem, że byłem w Orlikach niedotrenowany, ale to mi bardzo dużo dawało to, że był atutem, że on chciał ze mnie zrobić kolarza, który będzie zawodowcem. No i jednak przeszedłem na zawodowstwo, to już jest ten... Podobnie jak ten Zbigniew, nie? Ja też jakby do tej pory wiem, że jakby jego w ogóle idea jest taka, że te kategorie młodzieżowe są po to, żeby się powoli rozwijać, a prawdziwe kolarstwo to jest kolarstwo w kategorii elita. Znaczy, dokładnie to mówiłeś dobrze, bo jest dużo trenerów i w juniorach, i w Orlikach, co po prostu wyciągają z chłopaka jak najwięcej, bo takich jest dużo. Wyciągają, żeby wygrywali wyścigi, rozumiem ich, żeby wygrywali wyścig dla danych klubów, tak? Żeby zrobili sukces, ale jak wyciągniesz wszystko z młodego, w młodym wieku, który nie jest rozwinięty chłopak, idziemy wyżej, kategorię wyżej. Chłop tak naprawdę to są chłopcy, oni giną po jakimś czasie i już nie ma tego rozwoju, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie? Tak jest. Dobra, jesteś w Gragnano, jeździsz w klubie w Toskanii. Czy wyścig Firenze-Viareggio, który wygrywasz, który jest jednym z najważniejszych wyścigów w kalendarzu w ogóle wyścigów Elita Dilettanti w amatorskim włoskim kolarstwie, to ten wyścig otwiera Ci później jakoś drzwi w kierunku zawodowego kolarstwa, czy całokształt w ogóle Twoich startów i Twoja postawa podczas sezonu? Wiesz co, ja tych wyścigów nie wygrałem za dużo, chyba 4 czy 3. Ale to był ważny start. Ale to był jeden z większych startów, który mi dał taką promocję i do samego menadżera, czyli ja trafiłem tak, jak mi właśnie Elco Frediani mi załatwił bardzo dobrego menadżera, Giovanni Lombardi, jeden z lepszych menadżerów na świecie i no powiem szczerze, bez menadżera, nawet jakby miał jakieś wyniki, to nie trafiłbym takiej ekipy jak Saxo Bank, no. Ciężko by było się wybić, jeszcze Polak, no kurczę, no sam wiesz, nie jesteś Włochem, Hiszpanem, zawsze byliśmy ten poziom niżej, nie? Nawet jak... Do pewnego momentu. Do pewnego, później, no. Jak zaczęli Polacy wygrywać, tak jak byłeś ty, był Body, był Kwiato, był gdzieś Goły, byłem ja, to wtedy kolarz zaczęło się. polski zaczął być szanowany tak. na arenie międzynarodowej. Ale to musiało trochę potrwać, no nie oszukujmy, potrwało to trochę, ale ja pamiętam te czasy, jak ja przychodziłem na zawodce. Ja pojechałem na zgrupowanie, wysłali mnie. Właśnie, ja bym chciał, bo krąży taka legenda, o której chciałbym, żebyś mi powiedział, czy to jest prawda, czy nie. Właśnie poznałeś Giovanniego i pojechałeś tak testowo na jakiś trening camp Saxo Banku. Tak, było tak. No i jakiś tam był trening, jakaś długi podjazd. Po co podjeżdżaliście? Wiesz co, nie pamiętam dokładnie tego, byłem tak zestresowany, że nic nie pamiętam. Ale ja słyszałem, że byłeś jedynym kolarzem, który trzymał koło Alberto Contadora. Czy to jest prawda? Prawda, no. Urwałeś go, czy tylko nie, nie. Opowiedz nam tą stary, no jak masz Contadora, wiesz, no nie przesadzajmy, nie, ale było takie. Powiem Ci szczerze, byłem tak wytrenowany. Ja wiedziałem, że w tym roku muszę przejść na zawodowstwo. To był początek sezonu? Początek sezonu. 3. na 4. rok przechodziłem, tak? I akurat miałem trafić do Trevigiani na ostatni rok. Włoska ekipa też bardzo dobra, bo chcieli tam, żebym wygrywał jak najwięcej wysiłku, żeby przejść na to zawodowstwo, tak? Ale dostałem telefon, że mam jechać na zgrupowanie. I to był styczeń, połowa stycznia. No i gdzie?
No lecisz na Majorkę, ale do jakiej ekipy? No do Saxo Banku. Jak do Saxo Banku? Przecież tam Contador jeździ najlepsze, to gwiazdy są, nie? Jedziesz, no. Dobra, no zapakowałem się, rower mi zapakowali, jedziesz, nie? Kurczę, jestem na tym zgrupowaniu, wiesz jak to młody kosur. Po angielsku trochę mówiłem, po włosku już mówiłem, bo po 3 latach się człowiek nauczył. Tu Hiszpanię, tu to. Ja wystraszony idę taki mały gówniarz pamiętam na kolacji wszyscy siedzieli, wiesz, Contador, ci wszyscy, Bjarne, ci wszyscy, no goście, no, którzy są naprawdę na... No trzepałem gaciami, tyle ci mogę powiedzieć, no co ci mogę więcej powiedzieć. Młody gówniarz ze wsi, no i jedzie ze zgrupowaniem. Maryś był, pamiętam, Jarosław Maryś dużo mi pomógł. Też tam, bo on był właśnie, jeździł w ekipie i też mi bardzo dużo pomógł właśnie tak się trochę zaadoptować tam, żebym tak nie miał takiego przeskoku, nie. Ale pamiętam, mieliśmy taki test, ja nie wiedziałem nawet, że to będzie test, nie. Pamiętam, były 3 grupy, nie. Ja byłem w tej drugiej. Jedna wystartowała 30 sekund, druga wystartowała później 30 sekund i ta trzecia z Contadorem, ja byłem w tej drugiej, ta trzecia 30 sekund. Ja byłem w tej drugiej grupie. A wiesz, ja w zimie trenowałem, było minus 20, pamiętam, ja na Góralu, chłopie, trenowałem i to tak, już byłem 60 niecałe kilo, ważyłem 59. Bo wiedziałeś, że to jest ten rok, że albo... Tam było albo to, albo nic. Albo jestem zawodowcem. Jeździłem, pamiętam, tata, wannę mi grzeje, bo ja wracam po 2 godzinach na minus 20, a później na rolkę jeszcze 1,5 godziny i wiesz, i się trenowało później na siłownię, żeby wiesz, to był ostatni rok, no jak nie przejdę, no to gdzie ja będę jeździł, nie? To był tak... Iść, bo pamiętam, ich kurty jadłem, tylko wiesz, żeby chudy być. Później zacząłem się odżywiać. No i tak jakoś ten test zrobili co 30 sekund. No i wiesz, ja tam jadę i patrzę, jedną grupę doszliśmy tą pierwszą. I ta grupa za nami, ta pierwsza doszła nas, Contadora, nie? Czyli ta ostatnia dojechała. No i jadą chłopaki po tą górę. Ona miała chyba z 12 km, patrzę, nie? I tam ciągną, nie? Jadą tak szybko, kurczę, patrzę. Jeden strzela, drugi, trzeci, czwarty. A ja sobie jadę z tyłu, bo wiesz, boję się, żeby nie wyprzedzać tych chłopaków, wiesz jak to jest, nie? Jadę, jeden strzela, to ja ładam te dziury, nie? No i wiesz, tak koło łapiesz, jeden odpuszcza, drugi, no jadę, dobra. Później się wyryłem trochę do przodu, mówię, ja tak zaczynają strzelać, ja też zaraz strzelę, nie? Ale mówię, zostaje 10 chłopaków. Kurczę, ja sobie dalej jadę, jeszcze sobie ładnie oddycham, patrzę, nie? A wtedy nie miałem pomiaru mocy, nic nie miałem, wiesz, pasek miałem tylko, jak jeden to tam kupiłem, za młodego 200, to jeszcze jechałeś tyle, że ten, nie? No i kurczę, patrzę, ci Hiszpanii ciągną, te Hernandez, ci wszyscy. Wracam się, a tu 5 chłopa, nie? No i jedziemy, nie? No, dobra, mówię, jedziemy, no. Ci odbili wszyscy, a tu 3 km, to ja na kole siedzę, nie? Obróciłem się, mówię, to jest dobrze, nie? No mówię, jak wyjadę do góry, to pewnie kontrakt podpiszę, nie? Ja pamiętam to, jak jechali, pamiętam jak Bjarne zjechał autem, otworzył w takim Volkswagenie drzwi i patrzę się, co to za młody jest, nie? Na kole siedzę. Ten mi mówi zmianę, ja mówię, nie. Wyjechałem na górę, na szczyt, poklepał mnie, pamiętam jak Alberto poklepał mnie po tym, wiesz, po ramieniu, fajnie ten, nie? A Maryś przyjeżdża na górę i mówi, to masz już kontrakt, nie? Ja mówię, nie, no gdzie mnie podpiszą, tam gdzie, nie? Gada się, od razu telefony, od razu menadżer do mnie dzwoni, jak, co, jak to pojechałeś, nie? I nagle się okazuje, że ja z jednej ekipy miałem 3 ekipy. Bo się wszyscy podowiadywali, wiesz, jak poszedłem z grupowaniem, wiesz, skąd ten chłopak się wziął i to wszystko, nie? Nie, na staż miałem iść, a tak naprawdę już podpisałem kontrakt, już w lutym miałem kontrakt, nie? A poprzednia ekipa z Orlików nie chcieli mnie zostawić, chcieli, żebym miał z nimi jeszcze to Giro, Baby Giro, no. A ja mówię, nie, ja pamiętam, że wziąłem, to też jest akcja, pamiętam właśnie w Elco, mówi, weź auto, weź taksówkę, jedź na lotnisko z Sardynii no i my ci samolot weźmiemy. Tam menadżer mi kupił samolot, no wracaj musisz kontrakt podpisać. Oni mi nie chcieli puścić. Co zrobiłem? 4 nam taksówkę zamówiłem, walizkę na lotnisko i wiesz, później mnie szukali, no ale mnie nie znaleźli, nie? No i taka była, wiesz, śmieszna historia, no ale sami... Przewidziani. Tak, ale później, wiesz, no i udało się to, że podpisałem kontrakt z Saxo Bankiem. No i dobra, spełnia się twoje marzenie, nagle znajdujesz się w jednej z 21 najsilniejszych ekip na świecie. Jak się czuje taki chłopak, który jeszcze kilka lat temu był gdzieś tam u trenera Zbigniewa Klęka w Zawadzie, biegał po śniegu w pas w grudniu na zgrupowaniach, a nagle podpisuje kontrakt i staje się przybocznym Alberto Contadora?
Czy wiesz, fajna zabawa. Ja już wiedziałem, że jak ja już tam wylądowałem, to ja stamtąd nie wyjdę, nie? No bo ja pamiętam, jak już zacząłem, wiesz, jeździć po tych wyścigach, wszystkie pamiętam przepraszam cię, Vueltę jechałem pierwszą i to pamiętam, wiesz, wywróciłem się, ale pamiętam, jak się przed przywróceniem się, ja byłem chyba 18 czy 19 w Generalce, a jechałem jeszcze, wiesz, tak sobie jechałem tylko, żeby przejechać, nie? Który to był rok? To był 2011. To była moja pierwsza, od razu przeszłam, od razu mnie na Vueltę dali, tak? Aha. Po 2012 to już jechałem jako pomocnik i wygrałem pierwszą Vueltę z Contadorem. Pamiętam, ja wtedy uciekaliśmy teraz przed Vueltą na Classica San Sebastian też, pamiętasz? Czekaj, było. No to widzisz, no to... I też nie pamiętam w końcówce paru ciężkich etapów, gdzie się kończyło, ja akurat tą Vueltę skończyłem 13. Ty żeś dobrze, ty chyba najlepiej tą Vueltę skończyłeś z wszystkich, nie? Tak. No, pamiętam, no i wiesz, ja pamiętam, ty wiesz, jak tak jechało się, wiesz, to mówili takie, pytałem się nieraz ciebie, jak to jedziemy pod górę, mówię, kurczę, jak oni zapierdzielają, przecież to jest nierealne, nie? Jak ja tak będę jeździł, to wiesz. No i tak, wiesz, 2012 to... pamiętam 2012 akcję, jak jedziemy pod górę. Ja byłem, wiesz, tam 3. czy 4. pomocnik, nie? Ale w ostatnim tygodniu zacząłem tak zasuwać, że zostałem ostatnim pomocnikiem. No i i tak jakoś się ta moja kariera się zaczęła jakoś rozwijać. Ale pamiętam, że miałem kraksy w 2013 roku. Uderzyłem w barierkę uderzyłem i kolanem i to było też moje konsekwencje tego, że nie wiedziałem, co się dzieje z moim kolanem, nie? A miałem kolor, jak mi się kończył akurat. I tak mówię, ja pierdzielę, nie podpiszą ze mną kontraktu, no bo wiesz, ja nie jadę, nic, a pamiętam, miałem mikroskopijne pęknięcie, zrobiło się takie odpryski na kolanie i wiesz, był odurzenie, nie wiedziałem, co się dzieje, siadałem, pamiętam Magdę żonie, mówię tak, nie, Magda, ja nie dam rady kręcić, tak mnie kuje, że mnie boli, wiesz, siedzę, mówię, a mi się kontrakt kończy, wiesz, spokojnie, będzie dobrze, wiesz. I co mnie zaskoczyło, że jeszcze nie siadłem na rower, a oni mi przysłają kontrakt, nie? I 3-letni, nie? A wiesz, a jak kolano i wiesz. I to już mnie, wiesz, zaskoczyło to i wiesz, w ogóle już wszystko lepsze, wiesz, pieniądze i wszystko, wiesz. Człowiek się ucieszył, że wiesz, że dostaniesz więcej tak naprawdę za nic, za to, że kurczę, jeszcze nie mam nic. I pamiętam, że wysłali mnie do Belgii, bo nikt w Polsce mi pomógł z tym kolanem. Zrobili mi tą, wiesz, wyczyścili mi to kolano, pamiętam. Dostałem ten kontrakt, no i od tego momentu się wszystko tak zaczęło, że wiesz, przyszedł już ten 2014, to już wyskoczyłem całkiem top, no i tam już ta kariera, to wesele miałem wtedy, wiesz, musiałem się spieszyć, nie? Na 2014 byłeś na weselu, ty się bawiłeś, nie? Rower rozwalony, zamówiony gdzieś tam, pamiętasz, ta biała strzała i wtedy pamiętam, co się zaczęło, już taki był boom, że już odskoczyłem, zacząłem, wiesz, inny tryb już był, to już był taki, już zacząłem się tak rozwijać i zacząłem szybciej już jeździć, no. Ty zawsze byłeś świetny, zawsze byłeś czołówką światową, zawsze mam na myśli już te kategorie młodzieżowe, bo ja wiem, że w juniorach tak samo Kwiato, jak i ty, jak i Peter Sagan, jesteście wszyscy ten sam rocznik. Wy byliście już jakby czołówką światową, więc wydawało się, że to jest tylko kwestia czasu. Rzeczywiście Sagan jako pierwszy już jakby najszybciej zaczął z was wygrywać, ale jakby jednak to pokazuje, że ci, którzy mają talent, to prędzej czy później, jeżeli mają tylko trochę szczęścia, jakby... Znaczy, no tak dobrze mówisz, no wiesz, musisz mieć talent, ale też nie oszukujmy się, kolarstwo jest takim sportem, że jak nie będziesz trenował, nie będziesz wytrwały, to nic z tego nie będzie. Sam wiesz o tym. Dużo miałeś problemów sam, ile kontuzji miałeś, ile wszystkiego, ja byś odpuścił, no to gdzie byś wylądował? No wylądowałbyś w pracy, nie? Tak, z twojego punktu widzenia, jakbyś sobie wziął takie 3 czynniki. Talent wrodzony, praca i ten jakby faktor szczęścia. Jak byś to procentowo podzielił? Jak to funkcjonuje w kolarstwie? Ile trzeba mieć, jak się trzeba urodzić, z jakimi predyspozycjami? Ile procent to jest ciężka praca, a ile procent to jest szczęście? Znaczy powiem Ci tak, ja talent mam, bo mam talent, ale mam krześniaka, który ma większy talent ode mnie. I powiem Ci, torpeda, ale czuję, że wytrwałości nie ma. Także to jest taki poziom. Słuchaj, jestem jeszcze kolarzem, bo jeszcze nie skończyłem kariery. Jestem kolarzem, który osiągnął wielkie wyniki, dobre wyniki, ale ta wytrwałość, ja myślę, że talent jest dużym, ale ta wytrwałość, praca, to jest, powiem Ci,
i głowa 80%, nie? Bo talent, wiesz, możesz mieć trochę mniejszy talent, a będziesz miał wytrwałość i będziesz trenował, to będziesz tam. No będziesz, no bo nie musisz być, możesz być typowym od razu gregarium i możesz od razu pracować i możesz typu, nie wiem, Maciej Bodnar też ma talent, czy Poliański też miał talent, ty wiesz o tym, ale to już chłopaki takie od razu, że szły do pracy, tak? No i jakoś się wykazali, tak? Ty znów zacząłeś wygrywać wyścigi tak samo, nie? Ale później też się przestawiłeś na to, żeby pomagać. No każdy łapie jakiś swój. No ja powiem Ci, że 80% to jest wytrwałość i praca, no i głowa, a talent, wiesz, talent, no to Ci dają z góry, nie? Jak długo musiałeś walczyć o taką pozycję, żeby móc w końcu pojechać jakiś duży tour jako lider zespołu? 4 lata. To jest krótki czas, sam wiesz o tym, że to jest krótki. Teraz już wiadomo, chłopaki przychodzą, ale dawniej musiałeś się przebijać przez starych gości. Teraz to już nie ma takie, przychodzi młody i może być od razu liderem, a wcześniej tak nie było. Sam wiesz o tym, że musiałeś się dopiero wykazać, żeby... Czy Vuelta była pierwszym dużym turem, gdzie mogłeś rzeczywiście pojechać na swoje konto? Nie, Giro. Giro. Tam nie skończyłeś? 7? 7. Przemysław nie był pozycję przede mną, ale już na ostatnim etapie go łapałem. Pamiętam w tym śniegu, straciłem koszulkę białą, ja też przegrałem i to o sekundy koszulkę białą. I jak straciłem tą koszulkę, to byłem zdenerwowany, pamiętam, ale to było 7 Giro. Kto wygrał? Betancourt? Koszulkę wygrał Betancourt, tak. Już go nie ma, nie? A ja dalej jestem, także jest dobrze. Ale też był trochę starszy. Nie, z mojego roku, 89, także... I powiem Ci, no tak, to Giro przeszło, tak wszystkie te Giro, później skończyłem 6, bo pamiętam, że Przemek skończył 6, ja mówię, kurczę, no muszę go pobić, nie? No jakbym skończył 6, ja skończyłem 6, muszę przynajmniej 5 skończyłem 5 później Giro, nie? Także miałem takie cele, a ci powiem tak, lubię pobijać takie nieosobiste, ale jak ktoś ma jakieś wyniki, rekordy, to ja takie rekordy lubię tak troszeczkę, wiesz, być tam, nie wiem, pamiętam Vueltę. Pamiętasz, jak wygrałeś 2 etapy na Vuelcie? Wygrałem. Ja mówię, dobra, fajnie, Maniek wygrał, a ja już miałem, wiesz, wygrany etap wcześniej, nie? Ale mówię, fajnie, Maniek wygrał. Ale ja mówię, jak ja pojadę do domu bez żadnego etapu? Wiesz, o co chodzi, nie? Wiem. I pamiętasz, jaki byłem tak samo, mówię chociaż jeden, a pamiętasz, jak już wygrałem ten etap, to ja już sobie jeździłem już później, mówię, a już etap wygrałem, to może już jeździć z tyłu troszkę, nie? No to wiesz, było tak, ale mam taką... Przeskakuje mi tak mentalnie, że jednak mogę wygrać i wiesz, i przychodzi mi to czasami, jak jestem wyluzowany z takim luzem, nie? To stary, jak już rozmawiamy o takich challenge'ach, Rafał Majka wygrał etap na Vuelcie, wygrał etap na Tourze 2, ale nie wygrał etapu żadnego na Giro. Nie wygrałem. Powiem Ci szczerze, że w tym roku mógłbym wygrać ten etap, ale jakoś mi ambicja nie pozwalała. Chociaż Tadej mi nieraz mówi, jedź. Wygrałem już 5 etapów, jedź na ten etap, ale wiesz, był ten problem, że ja jak coś robię, to chcę to robić może nie perfekcyjnie, ale z 10 na 9, tak? Czyli byłaby sytuacja, że ja jestem z przodu, jestem w tej ucieczce, jadę po etap, bo miałem nogi na to, żeby jechać po etap, tak? Ale jest sytuacja taka, że nie wiem, kłapię gumę, nie? Traci, chociaż on jest przekozak, no ale traci, nie? Jakieś tam jest w drugiej grupie czy w trzeciej. On nie ma nikogo ze sobą, a ja jestem w ucieczce, nie? Zawracasz. I wiesz, tak gadamy, zawracę. W kolarstwie się tego nie da zrobić, no. I później masz, kurczę, nie wiem, żal by może mieli do ciebie. No dlatego wolałem tak, wiesz, wygraliśmy Giro, ja powiem Ci, wygrałem Giro, wygrałem Tour i wygrałem Vueltę z wszystkimi. Także wiesz, miałem tego trochę, no ale... No ale ten rok, czy nie chciałbyś jeszcze w kolejnym sezonie dołożyć? No to już Ci mówię, że chciałbym. Tego mi brakuje i tak wiesz, przejść do takiego top, że wygrałeś, wiesz, etapy na Tourze, na Vuelcie, jeszcze Giro mi brakuje, nie? Byłem, wiesz, tam 5 w generalce, 2 razy 6, 7, ale brakuje tego takiego szczału, żeby wygrać etap, nie? No, że hat-trick, nie? Mało kolarzy tego ma, nie? Mało, no. To prawda. Wiesz, mógłbym zamienić jeden z Touru na Giro, ale się nie da, nie? Jak długo jeszcze zamierza się ścigać Rafał Majka? A wiesz co, tego jeszcze nie mogę wyjawić, zależy wszystko od mojej żony. Czyli to ona jest tak naprawdę tym menedżerem głównym? Jest. Powiem Ci, tak Ci powiem szczerze, no nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji, ale też zależy od moich dzieci, zależy od żony, bo jednak ten czas ucieka i
Ja osiągnąłem bardzo duże sukcesy dla mnie samego, nie wiem dla kibica, ale dla mnie. Osobiście nie mam sobie nic do zarzucenia, ale chciałbym jeszcze pobić jakiś rekord. Wiesz o co chodzi? No, jesteś tam jeszcze. Wiem, że 36 lat mi idzie, mam 35, będę miał 36, ale chciałbym, kurczę, jeszcze coś osiągnąć, wiesz, i nie wiem, czy to będzie ostatni rok, czy wszystko się okaże po tym roku, ale już powiem Ci, odczuwam te skutki takie, że sam wiesz, jak to jest. Przychodzą te lata, że kiedyś za młodego wsiadłem na ten rower, jechałeś Giro i nagle dzwonią do Ciebie, że masz jechać Tour, nie? A Ty robisz sobie barbecue w domu, bo jesteś skończyłeś 6. Giro i wiesz, odpoczywasz, te kiełbaski sobie jesz, masz to. Nagle telefon po 2 tygodniach, tu 3 kilo do przodu, a Ty musisz Tour jechać, no i wiesz, ale jesteś na tyle młody, że to serce po tygodniu, wiesz, dzień odpoczynku i jedziesz dalej, nie? A teraz widzę to, odczuwam to, że jednak teraz się więcej regeneruję w domu, odpoczywam więcej, a nie mam tyle energii, co miałem wcześniej, nie? Także wiesz, starość nie radość. Energia i jakby ten czas regeneracji. Ja po sobie widziałem, że jakby kiedyś byłeś w stanie po jakimś maksymalnym wysiłku zregenerować się, nie wiem, w kilka godzin, a teraz czasami jeszcze w kolejnym dniu odczuwasz jeszcze... Tak. Dokładnie to jest to samo, no wiesz. No chociaż ja mam dobrą regenerację, dalej te wyniki badań były bardzo wysokie, bardzo dobre, wiesz, tam hemoglobina czy coś. Wysoki mam wszystkie te pomiary, ale jednak po tylu latach, a teraz miał 15 sezon, nie? Także wiesz. Właśnie, trochę z Twojej perspektywy, ja to mogę ocenić, ja już 3. rok jak nie jestem w kolarstwie jako zawodnik. Jak bardzo zmieniło się kolarstwo na przestrzeni tych lat, kolarstwo zawodowe, w momencie, kiedy przechodziłeś na zawodowstwo do teraz? Chodzi mi tutaj szczególnie o tych młodych zawodników, którzy praktycznie od razu po przejściu, prawie że niektórzy można powiedzieć z juniora, albo po roku w kategorii młodzieżowiec walczą o najwyższe miejsca na dużych turach. Znaczy, szczerze mówiąc, kolarstwo się zmieniło 200%, nawet więcej. Ja pamiętam, że jak zaczynaliśmy, sam wiesz, że jak się zaczynało, nawet już ja w 2011 przechodziłem na zawodowstwo, nie było takiego stresu, grudzień. Robiłeś dystanse, siedziałeś na Gran Canaria, trenowałeś, jakąś siłę zrobiłeś, ale to wiesz, A teraz ja zauważyłem, że ci młodzi chłopacy, no to wiesz, tylko pomiar mocy i to nie jest tak. Ja powiem Ci szczerze, że teraz trenuję. Jest jeszcze, ja miesiąc teraz siedzę na rowerze niecałe, a ja maksymalnie jakim byłem na rowerze, byłem 3,5 godziny. I to wiesz, z nogi na nogę. I dalej to przerabiam, żeby pierwsze bazy zrobić, a teraz chłopaki przechodzą na zawodowstwo, tak jak Ty mówisz. Tylko ja Ci dam już taki szybki przegląd sytuacji. Przechodzą, bardzo są mocni, szybcy są. Wygrywają wszystko, tak? Od razu, ale ta kariera będzie dużo krótsza niż ta, co my mieliśmy. Może zarobią duże pieniądze wcześniej, tak? Ale też my dajmy sobie sprawę, jeżeli skończy chłopak w wieku 30 lat, to jakie on ma zaplecze? Całkiem jeszcze głowa inaczej pracuje i całkiem inaczej myśli nad tym, jak się rozwijać później, tak? W co zainwestować, jak co robić, no bo wiadomo, że jak jesteś starszy, dojrzalszy, no to wiadomo, że jakoś to inaczej to działa. Ja sam widzę po sobie, tak? Całkiem inaczej patrzę teraz na świat, niż jak przed 30, tak? Inaczej, wiesz, jestem bardziej taki, nawet do tych treningów jak podchodzę, mówię, jest dobra pala, ale kurczę, no ten jeden dzień mi nic nie zbawi, zrobię co innego, potrenuję inaczej i całkiem inaczej do tego podchodzę, nie? No właśnie, jak jesteśmy przy tych młodych zawodnikach, jesteś teraz pomocnikiem, najlepszy przykład chyba na świecie, zawodnik, który w wieku 21 lat zaczął wygrywać duże tury, który jest drugim Cannibalen, jak to mówią, jest w stanie wygrywać wyścigi płaskie, klasyki, wyścigi tygodniowe, duże tury. Tadej Pogaczar. Jak Ty postrzegasz tego zawodnika i jaki jest Tadej jako teammate, czyli kolega z drużyny, tak. W drużynie i jak długo myślisz, będzie trwała jego kariera? Znaczy ja powiem Ci kozak, numer 1. Ja takiego czegoś w życiu nie widziałem. Nie widziałem takiego czegoś w życiu i to mówię szczerze, jeździłem z kozakami, ścigałem się, ale to jest, jakbym Ci dał 10, to jest 20. Co takiego ma Tadej, czego nie mają inni? Ja Ci powiem tak, ja pamiętam jak wzięli mnie, od razu jak podpisałem kontrakt, wiedziałem, że będę pracował na niego, bo oni wiedzieli, że to będzie talent, już numery widzieli, wszystko. Ale ten gościu, ja pamiętam, ja nawet teraz przed Lombardią spędziłem z nim w pokoju czas, on jest tak wyluzowany.
I to jest dla niego, wiadomo, że myśli o dużo rzeczach, bo ma teraz więcej na głowie, wygrywa tych więcej wyścigów niż świata. Ale to jest gościu, który jest taki sam jak ja go poznałem 4 lata temu, czyli jak tam, pogadamy tu, wiesz, no, czy na zgrupowaniu, czy coś, wiesz, no, kurczę, no, on ma głowę silną, ale widziałem, wiesz, tak Contador też miał głowę silną, nie? Ale ten gościu, on się nie męczy, nie? On się nie męczy, nie, to jest torpeda, no. Ja przyznam ci szczerze, że na Teneryfie na zgrupowaniu siedziałem mu na kole, nie? To był mój pierwszy rok w UAE, nie? I wiesz, mówię, no jest kozak, ale trzeba go wytestować, nie? Gościu tak szedł pod górę. Uwierz mi, wyjechałem z nim, nie? Ale zapłaciłem 2 miesiące wycięte z życia. 2 miesiące się regenerowałem. Po jednym zgrupowaniu nie mogłem dojść do siebie. Mówię, ja kręcę do tyłu, nie? Musiałem się zregenerować, dopiero później tam. To jest dla mnie fenomen kolarstwa. I on, jeżeli tak go będą rozwijać jak teraz, że dobrze zrobili, że go nie puścili na 3. tur, on by wygrał ten tur. To ja ci, przepraszam, Vuelta. On by to wygrał. I to wiesz, 10 minut na drugim, wygrałby to. Tylko zależy, zapłaciłby może później. A oni go chcą, ma kontrakt dłuższy, przedłużony i bardzo dobrze robią nasze szefostwo, że jednego zostawiają na... Trochę mu jeszcze zostawiają, ma mało wyścigów, ale tak jak on trenuje, to jest perfekt, nie? Zmienił też trenera teraz, no wiesz, jak zmieniasz trenera, dostajesz inny impuls, nie? I zaczął ten inny impuls, no ale to jest maszyna, no. Ja ci powiem szczerze, że no, ja pamiętam jak 2 lata temu przed Lombardią jechaliśmy rekon, ja, Yates i on, nie? No i wiesz, chłopaki, zróbcie mi tak 15 minut, żebym ja koma tam na górze, no to wiesz, nie? Ja się obracam, a ten se tańczy na rowerze, nie? A ty idziesz ponad 400 W, wiesz, przez te 10 minut masz 7 W na kilo, wiesz, nie? I on, wiesz, 3, 6, 8, nie? A gości się obraca i se tensuje, no i później poprawia, jedzie pod górę, nie? Nie, to jest, wiesz, no... Ten gościu będzie wygrywał jeszcze przez długi czas, nie? Bo ma taką degenerację, on po 3 tygodniach on dalej jedzie to samo, nie? No i fenomen kolarstwa. No trafiliśmy, no, nie wiem czy Merckx, ale ja myślę, że nawet, nie wiem, bo nie jeździłem z Merckxem, ty też nie jeździłeś, to nie wiem, ale ten gościu to, ale jest zajebisty gościu, no powiem szczerze, że jest taki wyluzowany, wiesz, normalnie z tobą, wiesz, rozmawia, to nie jest taki, wiesz, że ma głowę jakoś do góry wywieszoną czy coś. Czy na Giro, czy na czymś, czy na, wiesz, na tych wyścigach wszystkich, no to wiesz. Wiadomo, że teraz ma większą presję, bo wygrywa więcej niż świata, wszyscy na niego stawiają, ale no... Ale ja ci dam przykład teraz na tej ostatniej Lombardii, nie? Mówię, to ile chcesz, żeby było, nie? Mówię, zostawcie tak na 4 minuty, na 3, ja już jeszcze zrobię. No to... Zdajesz sobie sprawę? Jedni potrzebują, żeby dojść tą ucieczkę, nie? Ja pamiętam, mamy 7 minut, trzeba się wziąć do roboty, nie? Spokojnie, chłopaki, dojdziemy ich, no i wiesz. Tylko wiesz, jeździsz w takiej ekipie. Ja zmieniłem Borę i zmieniłem teraz UAE. Ja, wiesz, przeszłem z lidera na gregario, czyli na pomocnika. Moje też relacje się inne zmieniły. Ja całkiem inaczej podchodzę do kolarstwa. Ja bym nie mógł być dalej liderem, dlatego że za duża presja była nakładana na mnie przez tyle lat i psychicznie byłem trochę wypalony. A ja teraz tak przez te lata trochę odżyłem. Trochę tych wyścigów też sobie powygrywałem, wiesz, na swoje konto, ale odżyłem. Jest tak, że się zrobiłem trochę kolarzem. Teraz jak trenuję, to ja idę z przyjemnością, tak? Czyli ja siadam sobie na rower i se kręcę, tak? Robię sobie jakieś ćwiczenia, ale z przyjemnością do tego podchodzę, chociaż jak jest zimno, to mi się nie chce, wiesz o tym, ale trzeba trenować, nie? Wytrwałość, jak to się mówi, nie? Ale po tej zmianie tych ekip, czyli zbory, trafiłem w Tinkowie, czułem się naprawdę bardzo dobrze, jako w ekipie. I teraz trafiłem do takiej ekipy, że wiesz, no, że traktują mnie, tą pracę, co wykonuję, nigdy nie mam problemu z podpisaniem kontraktu, tak? I nigdy nie muszę jakoś negocjować czy coś. Mam na tyle ustawioną swoją pozycję, że fajnie, że wiesz, że zawsze widzą to, że mógłbym coś tam pojechać na siebie, ale zawsze to robię tak, żebym ścisnął to w kupę. Nie, Rafał, zostaw sobie te swoje ambicje, zrób to, co masz zrobić i rób to w 100%, bo i teraz tym młodym kolarzom tego brakuje, że oni po 3 latach dalej nie wiedzą, jakimi kolarzami chcą być, tak? Czy on będzie gregario, czy on będzie góralem, czy będzie jeździć na terenie płaskim. Oni sobie sami tego nie mogą wiesz, wytłumaczyć, a przychodzi taki moment, że musisz sobie postawić pytanie, albo chcesz pomagać, albo musisz wygrywać, bo nie ma opcji pośrodku. Teraz nie ma, takie kolarstwo się zrobiło. Myślę, że tak i myślę, że jakby
w dzisiejszym kolarstwie jest tak łatwo poprzez właśnie testy zobaczyć, czy jesteś w stanie być liderem, czy twoja rola najwyżej się może skończyć na roli gregario. Co jest dla ciebie najtrudniejsze w kolarstwie? Teraz, mówię z perspektywy lat, gdzie masz już też rodzinę, masz dzieci. Co jest najtrudniejsze? Tak. Wyjazdy. Tęsknisz za domem, jak jesteś powiem ci coraz bardziej. Już mi tak... To nie jest tak. Ja jadę na zgrupowanie, jestem zawsze tak samo jakby... Fajnie jest to, że u nas w UAE możemy w grudniu, dobra, jedziemy z ekipą, ale w styczniu nam robią takim... Po prostu macie jechać gdzieś, macie trenować. Oni nas widzą, monitorują, to widzisz, co robisz, tak? Nie jesteś dzieckiem, to wiadomo, ale możesz sobie w styczniu rodziny wziąć i jechać, trenować. Nie wiem, a żona siedzi w fotelu, a mogę przyjechać do tego, tak? I możemy gdzieś, wiesz, zawsze spędzić. Dla mnie najcięższe teraz to nie jest trenowanie. Ja mogę trenować, ja mogę po 200 km i 300 ćwiczenia robić, gdzieś, nie wiem. Jestem na tyle jeszcze, że mogę ci pod hełm 4 razy podjechać i wiesz, i patrzę, jakiś gościu ma koma, to trzeba go poprawić, nie? Nie mam strawy, bo by tam chcieli pobijać to motorkami, no ale się nie da czasami, wiesz jak to jest. I wiesz, jeszcze mam na tyle, wiesz, siły, że mógłbym jeździć, tylko wiesz, chodzi o to, że widzę dzieciaki jak mi rosną i nie chcę, żeby mi minęło, nie wiem ile jeszcze będę jeździł, ale nie chcę, żeby mi minęło to, że dzieci mi urosną i nie będą widzieć taty, tak? A widzę, że jak... Chociaż i córka gimnastyka, młody, wiesz, na basen jeździ, wszyscy tak, wiesz, rodzina taka sportowa, fajnie, nie? No to dobrze. Jakby zbliżając się już właśnie troszeczkę ku końcowi tej rozmowy, nie wiesz, że jak długo będziesz się ścigał, no ale wiemy, że Rafał Majka jest bliżej zakończenia kariery niż rozpoczęcia. Czy jakoś myślisz już o tym okresie, co będzie w tym nowym życiu po zakończeniu tego etapu sportowo-kolarskiego? Jakoś starasz się przygotować do tego następnego etapu? Wiesz co, ja od tego myślę już od paru lat, nie? To nie jest tak, że wiesz, że bo w życiu się wszystko może przydarzyć, ale zawsze mnie tak uczyli, czy nawet trener, czy wiesz, czy tata, że kurczę, to co zarobisz, nie wszystko rozwal, tylko zainwestuj w coś. No i wiesz, staram się inwestować w różne rzeczy. Trochę dałem do inwestowania żonie, żeby po prostu miała pracę fajną i to nam się na razie wszystko udaje, wiesz. Fajnie, że jakieś biznesy mi się rozwijają, ale czego mi brakuje, to wiesz, jakieś biznesy mam, jakieś wiesz, założone, wiesz, czy nie powiem jakie, ale mam fajnie, nie? I wiesz, to wszystko fajnie już działa od paru lat, nie? Ale chciałbym, czego mi brakuje i nad tym myślę, coś jeszcze złączonego z kolarstwem, wiesz? Czyli chciałbyś jednak, żeby twoje życie wciąż było połączone ze sportem i... Tak, nie chciałbym się od tego odłączyć, wiesz, bo jednak chciałbym właśnie tak, jak wy macie tu ekipę, macie tą kafejkę i to jest coś fajnego, że nawet jakbym skończył kiedyś karierę, że możesz gdzieś przyjechać i jednak o tym kolarstwie porozmawiać, rozumiesz? Jednak jest ten napęd, tyle lat ile jeździłeś, to jest niemożliwe, że weźmiesz tak, odejdziesz od tego, to jest, nie da się, nie? A sam wiesz, dla serca, dla wszystkiego, że jednak chciałbym właśnie tak, wiesz, jedziesz gdzieś, nie wiem, jakiś wyścig, przyjechać do kafejki, oglądać, wiesz, tak, na przykład u was telewizor masz już zamontowany, także fajnie nawet jakiś wyścig oglądać. Stary, nawet jak ja bym się cieszył, jakbyś zobaczył jakiegoś Polaka tam, wiesz, że będzie jechał, że będzie walczył, nie? Wiesz, że jednak jest, wiesz, my się kończymy, starzejemy się i jednak chciałbyś widzieć tych młodych, myślę, że żeby to się rozwijało wszystko, a wiesz, w kolarstwie chciałbym zostać, ale powiem ci szczerze, nie jako dyrektor sportowy, nie, tylko coś bawić się, wiesz, cieszyć się tym, nie? Nie, wiesz, jechać na rower, oglądać sobie różne krajobrazy, a nie, że ja jadę i patrzę na waty, czy co, wiesz, chcę po prostu bawić się tym, nie? Czy taki zdrowy tryb życia kolarski to jest coś, co robisz, mówię, pilnowanie diety, trening, dbanie o kondycję? To jest coś, co robisz stricte pod performance, pod swoje osiągnięcia, czy po prostu nauczyłeś się już takiego stylu życia i po prostu chciałbyś w ten sposób kontynuować jakby też po zakończeniu wiesz swojej co, kariery? nauczyłem się takiego życia, przychodzi mi taki po sezonie, mam takie, wiesz, że szczerze, nawet się mogę napić alkoholu, jesteśmy normalnymi ludźmi, nie? Jem, wszystko jem, co popadnie, mam taki miesiąc, jak się rzucę, ale przychodzi mi już taki, wiesz, że jest bęc, ja zaczynam pracować, tak? I też się sam ze sobą źle czuję, jak
zaczynam tak jeść i po prostu źle się zaczynam ze sobą czuć. No i wiesz, nawet idziemy z żoną pobiegać na siłownię, wiesz, bęc, pobiegamy na bieżni, coś, jakieś ćwiczenia porobię. Całkiem inaczej zaczynam działać, całkiem inaczej. Myślę, że to nawet jakbym skoczył kiedyś na rowerze, to ja nie dam rady po prostu, wiesz, nie ruszać się. Muszę być fizycznie lewa, prawa. No, cały czas muszę coś robić, a kolarstwo, wiesz, a teraz, co jest jeszcze ciężkie teraz w kolarstwie? Ja myślę też, że wygrałbym dużo więcej wyścigów, jakbym miał teraz takie, jak mam dietetyka teraz, przez te 5 lat czy 6, że pracuję z nim, mam rozpisane jedzenie, wiadomo, że jest zmiana, ale masz tą, wiesz jak jeść, ja jadłem za mało, a powinienem jeść więcej. Jakbym jadł, ja czasem na wyścigu jem 150 gram na godzinę, wiesz, no to jest, sam wiesz, węgli i całkiem to inaczej jest, że jakbym miał może wcześniej, jak te chłopaki młode przechodzą, mają tych dietetyków, a ty co jadłeś? No, jogurta jak najmniej, żeby schudnąć, a to tak nie działało, no i to był błąd, nie? A teraz mówi się młodym, jedz jak najwięcej, regeneruj się i będzie okej, nie? Rafał, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że mogłem Cię poznać też jeszcze jako małego chłopaka, później miałem okazję się z Tobą pościgać. Życzę Ci powodzenia na ten kolejny sezon. Życzę Ci, żeby ten etap na Giro jednak był Twój, żebyś mógł sobie ten hat-trick Grand Tourowy wpisać do swojego CV. Trzymam za Ciebie mocno kciuki. Jeszcze raz dzięki. No to ja dziękuję. Dzięki za pomoc, bo to wiesz, ja zawsze się trzeba odwdzięczać za to, bo nie byłoby mnie w zawodowym kolarstwie, jakby nie Ty i dużo innych ludzi, którzy za mną stali, ale ja, tak jak powiedziałem, chciałbym kiedyś właśnie, jak zakończę karierę, przyjechać do takiej kafejki i usiąść sobie i tak sobie oglądać. Masz tutaj zarezerwowane zawsze miejsce, może wpadać w trakcie treningu. A najlepsze jest to, że żonie kupiłem jeden rower elektryczny, a drugi normalny, także będzie ze mną jeździła, także wiesz, musimy to zaplanować, żeby miał dobre jakieś kejki i kawka, bo jak jest dobra kawka, na pewno macie dobrą kawkę. Kawka jest najlepsza. Na pewno przyjadę. Jak też jakieś specjalne ciasto nawet na Ciebie upieczemy. Nie ma problemu, także wiesz, żeby Wam się też fajnie to działało i żebyście się bawili, bo trzeba się bawić kolarstwem. Dzięki. Dzięki, pozdro. Dzięki.